Cześć! Planujemy dzisiaj jechać na zakupy do Villaggio Malla oraz zabrać Was do Muzeum Sportowego, ale wcześniej wybieramy się jeszcze na śniadanko do Lusail, więc jedźcie z nami! To sobie tak pojechaliśmy, że właśnie się wracamy, bo olśniło nas, że nie mamy oboje internetu. Super, nie? Mamy update i jedziemy z powrotem, bo doładowaliśmy sobie telefony. Przykład, jak tu się jeździ. Mamy pas w prawo, po czym my musimy jechać prosto i przeciąć wszystkie pasy. Jesteśmy teraz na wyspie, gdzie znajduje się Winter Wonderland i idziemy sobie na śniadanko. Pierwsza w sumie będziemy tutaj. Jesteśmy w Lusailu, jest to nowe miasto powstałe obok Kataru. Jest ono całkowicie innym stylu niż Doha, bo jest to miasto o niskiej zabudowie. Głównie mieszkają tu ekspaci. I jest bardzo ciekawe, bo praktycznie nikogo w nim nie ma, ale to pokażemy Wam kiedyś na innym filmie. Teraz jesteśmy właśnie na wybrzeżu tej wysepki, gdzie jest mnóstwo restauracji. Z tyłu za mną punkt charakterystyczny Lusailu z znanych tutaj galerii handlowych. Też kiedyś musimy Was tam zabrać, bo jest bardzo ciekawym miejscem. Zamówiliśmy sobie, ja sobie zamówiłam omlecik z warzywami, który kosztował 38. na nasze około 38 zł. Mam tutaj sobie warzywka i chlebuś, do tego kawusia, która kosztowała około też 35 zł? 34, co tutaj i tak jest drogą ceną. Łukasz ma szakszukę, która kosztowała też około 42 zł i kawusię, która kosztowała około 30. Patrzcie, jaki mamy widoczek. Z takich ciekawostek jeszcze tutaj praktycznie w każdej restauracji działają QR-kody, nie ma tu już takich standardowych kart menu, więc przygotujcie się na to, żeby mieć dostęp do internetu. My już po jedzeniu, mój omlet był nawet dobry, aczkolwiek uważam, że mógłby być trochę bardziej przyprawiony. Łukasza szakszuka była w porządku, bardzo smaczna. Kawy były przepyszne, naprawdę, kawy polecamy. Ja miałam z białą czekoladą, Łukasz miał z nutellą. Co myślisz, Łukasz? No bardzo dobre, tak oceniając to bardzo ładny w środku lokal, wystrój, widok też super. No jedzenie smaczne, to oczywiście to twoja... Mój omlet. Omlet właśnie, sorry. Omlet był trochę chyba gorszy niż moja szakszuka, tak bym to ocenił, bo mi szakszuka mega smakowała. Jaką dajesz ocenę w biszkoptach? 5/6 myślę, na spokojnie bym dał za moje jedzonko, bardzo dobre było. Ja uważam, że 6 to jest zdecydowanie za dużo, bo można znaleźć tu smaczniejsze kawiarnie. Ja daję taką 4, bo jednak ten omlet mógłby być trochę bardziej przyprawiony, aczkolwiek widok myślę, że tylko rekompensuje. No w To co? środku lokal całościowo To co, dajemy piąteczkę. Średnio 5/6, nie? To dajemy piąteczkę. Bardzo polecamy. Jeśli chcecie mieć super widok, na pewno warto tu się wybrać. Tylko Bardzo dobre kawy, nie? tak, bardzo dobre kawy, aczkolwiek znajdziecie tą sieciówkę też na mieście, bo jak wszystkie zresztą tutaj. No to co, widzimy się dalej w trasie. Myślę, że w Katarze jeździ się spokojnie, no to nie. Tu jest jeden wielki chaos, każdy zmienia pas w każdej chwili.
a kierunkowskazy są opcjonalne. Drogi są nowe, ale styl jazdy jest całkowicie inny niż w Polsce. Dojechaliśmy do Muzeum 321, jechaliśmy około 30 minut. Z tego co wyczytaliśmy, zostało ono otwarte na wiosnę 2022 roku i jest to muzeum związane ze sportem i z historią olimpijską. Jest to pierwsze takie muzeum w ogóle na Bliskim Wschodzie. Takich ciekawostek, które przeczytałam, te szkło z tyłu i cała ta infrastruktura zewnętrzna jest zbudowana na wzór kół olimpijskich, które są nocą bardzo ładnie podświetlone. Nie wiem, nie mieliśmy okazji zobaczyć, aczkolwiek może kiedyś nam się uda i Wam pokażemy. Wyszliśmy właśnie z muzeum i szukamy jakiejś miejscówki, żeby wygodnie usiąść i opowiedzieć Wam swoje wrażenia. Bardzo dzisiaj dużo ludzi, bo jest weekend, więc musimy znaleźć jakąś wolną ławkę. W tle widzicie kompleks Aspire. Ogólnie znajdujemy się w parku Aspire. Jest to kompleks sportowy. Znajduje się tam bardzo dużo budynków właśnie związanych ze sportem i jakichś szkółek. Na wysokości tego budynku znajduje się Village Mall, do którego za niedługo też pójdziemy, bo muszę zrobić zakupy i pokażemy Wam, jak ono wygląda od środka. Ogólnie jeśli chodzi o te parki, to taka ciekawostka. Tu bardzo wszyscy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Całe rodziny w weekendy zbierają się i piknikują dokładnie. Rozkładają grille, herbaty. To bardzo jest celebrowana rodzina w tym kraju. Jest to całkowicie inaczej niż u nas. O, tu mamy przykładowe właśnie miejsce, jak ludzie piknikują. W tle mamy pięknie uchwyconą wieżę. A tak a propos, mam pytanie do Was. Czy Wam też się te kosze kojarzą z Rollercoaster Tycoon? Czy tylko ja jestem i taka dziwna? Dobra, sprawdziliśmy, jak to się nazywa i nazywa się to Torch. Przypomniało mi się, że jest tam restauracja na górze, która obraca się o 360 stopni. Ma ogólnie 51 pięter i kształtem ma to przypominać pochodnie. Według mnie to bardziej przypomina znicz olimpijski. Wyszliśmy teraz z muzeum. Wrażenia uważam, że jest bardzo ciekawe i interesujące. Jest interaktywne. Jeśli interesujecie się sportem, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Kosztuje ono chyba 50 zł, ale nie jestem pewna, sprawdzę cenę, bo my mamy jako rezydenci wejście za darmo. Jeśli jesteście z dziećmi, to w ogóle rewelacja. Po wyjściu z muzeum jest strefa interaktywna, w ogóle w łazienkach są suszarki, dzieciaki mają full zabawy. W sumie się szło, tym było ciekawie i na początku wydawało się, że będzie mało takich jakichś eksponatów, nazwijmy to, starych z igrzysk. Nie mogłam tam za bardzo nagrywać, ale mam parę przebitek, które za chwilkę Wam wrzucę. Z takich ciekawszych rzeczy można było zobaczyć znicze olimpijskie, można było zobaczyć medale, było ogólnie stanowiska związane ze wszystkimi sportami i takie najważniejsze osoby w tym danym sporcie. Taka krótka historia na ich temat. Było tego masę. Te gawloty były w ogóle fajnie zrobione, były też tam krótkie filmiki z różnych olimpiad, wydarzeń. Spoko też historia w ogóle tam, kiedy wynaleziono jakie elementy olimpijskie, na przykład medale w 1904 roku. I jeszcze taka ciekawostka. Jak będziecie szli odbijać bilety i pani powie, że macie iść w lewo, to nie idziecie w lewo, idziecie w prawo. Nie wiem dlaczego, nie wiemy dlaczego, ale pani wszystkich uparcie kierowała w przeciwnym kierunku, gdzie nic nie było. No, dokładnie, tam tylko stanowisko jakieś telewizyjne i tak naprawdę... I jakaś biblioteka, a tak naprawdę tam kończyła się wystawa. Nie wiem, może to był jej pierwszy dzień pracy. Jakbyście byli ciekawi, jak wyglądają Air Maxy w środku.
Idziemy do Veladio Malla. Ogólnie jeśli chodzi o galerię tutaj, to sytuacja wygląda tak, że to nie jest traktowane tak jak u nas, że nie chodzi się tu głównie na zakupy. Galerie tu spełniają tą funkcję bardzo towarzyską. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że latem tu nie da się wyjść na zewnątrz, więc wszyscy cisną do galerii. Ta galeria z takich ciekawostek jest inspirowana Wenecją i pływają w niej gondole. Z tego co wiem, gondole nie są drogie, chyba kosztują około 10 riali, co na nasze to jest 10 zł. Galeria jest zrobiona na wzór Wenecji, a w środku ma ona przedstawiać budynki i niebo na suficie, żeby wydawało nam się, że jesteśmy na dworze, a my akurat wchodzimy od tyłu, gdzie głównie są markowe butiki, na które nas nie stać, chociaż pracujemy w Katarze. Robi to wrażenie, trzeba przyznać. Tutaj bardzo dobrze widać właśnie, jak wygląda ta galeria. Mamy niebo, które jest na suficie, mamy budynki. Jest to wszystko po to, że jak latem jest bardzo duże słońce, a ludzie nie są w stanie wyjść na zewnątrz, przyjeżdżają sobie tutaj na zakupy, żeby poczuć trochę bycia na zewnątrz. Ogólnie sklepy są tu dla każdego, każdy znajdzie tu coś dla siebie, nie są to tylko drogie marki, więc myślę, że bardzo fajny punkt na swojej trasie turystycznej, jeśli tu przyjeżdżacie. Ogólnie Katarczycy i ludzie z Zatoki Perskiej robią tu zakupy wszędzie, w każdej sieciówce, nie tylko w drogich markach, jak nam się wydaje i pokazują nam to często w telewizji, tylko i w tanich, i w drogich. Traficie ich wszędzie. Bardzo lubią wydawać pieniądze, to fakt, bo ich na to stać. Jeśli Was interesuje, polskie sklepy w galerii też można trafić. Tu na przykład mieliśmy Reserve, trafiamy też 4F. W sklepach spożywczych też jest dużo produktów. Jest sieć Lulu, nawiązała współpracę z Polską, dzięki czemu mamy więcej produktów polskich. Możemy trafić jakieś śmietany czy czekolady. Idziemy, pokażemy Wam jeszcze inne ciekawostki, które są w tej galerii, bo oczywiście pływanie gondolą to nie wszystko, co możemy tutaj trafić. Szukaliśmy czegoś do picia, przykładowe ceny w Maczku, jakby Was interesowały, za same kanapki. Bifowe zestawy. Oczywiście działa tu też aplikacja z McDonaldowa, ta sama co jest w Polsce, tylko musicie sobie zmienić wtedy język i bez problemu nie trzeba robić żadnej dodatkowej aplikacji. Promki są nawet bardziej korzystne niż u nas w kraju i bardzo się opłaca z niej korzystać, więc polecam Wam. Teraz pokażę Wam, co tu jeszcze można spotkać w galerii, poza oczywiście pływaniem gondolą. Tak, to jest lodowisko i znajduje się ono w galerii w Katarze. A jeszcze lepiej, tam z tyłu jest park rozrywki. To jest praktycznie w każdej większej galerii. Za chwilkę Was tam zabierzemy. Zamówiliśmy sobie pićku oraz... Co zamówiliśmy? Otwórz mi to. Zamówiliśmy sobie pićku oraz papryczki z serem. Zauważyliśmy, że jest to nawet drużyna Villaggio Gondoliers. Raz jak tu byliśmy, to była nauka jazdy. Takich jeszcze ciekawostek, które nam się tu bardzo rzuciły w oczy po przyjeździe, to jest to, że na food courtach nie sprząta się po sobie śmieci. Jak zjesz, wszystko się zostawia i idzie. Po prostu za chwilę przychodzi pan sprzątający, który się tu ciągle kręci i sprząta to po Was. Jest to dość dziwne, bo ludzie naprawdę potrafią zostawić po sobie straszny bałagan. No nie powiem, mają rozmach. Jeśli macie dzieci, polecam Wam bardzo jechać do Kataru. Zobaczcie, ile tu jest atrakcji dla nich.
Taki za wspólnie spędzony typowy dzień w Katarze. Trochę zieleni w parku i świeżego powietrza oraz zakupy w galerii handlowej. Do zobaczenia.